Słyszycie? No chłop zwariował. Cieszy się, bo zapuścił rower do tego stopnia, że może wam pokazać, że w którymś miejscu trzeszczy, strzela, stuka, zwał jak zwał, po prostu pyka. Akurat w tym wypadku przejechałem się rowerem na deszczu, a jakże, i przy okazji następnej jazdy po prostu słyszę podczas jazdy jakieś stuki, jakieś trzaski. No to teraz odpowiemy sobie na pytanie, jak to zdiagnozować, no bo przecież nie będę rozbierał całego roweru. Więc jak już wiemy, że ten rower wymaga diagnozy, to ją postawmy. No ale żeby ją postawić, no to musimy go najpierw zbadać. Otoczenie trochę nawet temu sprzyja, bo jest tu całkiem szpitalnie, choć może nie do końca aż tak biało, ale przeprowadzimy mu właśnie pewne testy różnicujące, bo wiemy, że strzela, ale w sumie nie do końca wiemy gdzie, bo strzela jak jedziemy pod górkę, strzela jak jedziemy po nierównościach, a czasem nie strzela, więc jak na pierwszym miejscu podam support, czyli jego łożyska, no to nie miejcie mi za złe, bo wam nigdy nie strzelały, a strzelało wam co innego, to będzie absolutnie subiektywna lista. Ale postaram się na niej umieścić wszystko, więc oglądajcie do końca. Więc tak jak powiedziałem, support według mnie trafia się najczęściej. Jest nisko, dużo błota, wody trafia spod przedniego koła i te łożyska potrafią strzelać głośno. Kiedy się to dzieje? Przy obciążeniu. W jaki sposób zróżnicować to i wykluczyć ten support? Bo jak zauważycie w całym schemacie diagnostyki będziemy starali się z listy wykreślać poszczególne elementy. Listę znajdziecie również w opisie filmu. No, możecie sobie zrobić tam wykreślankę na własne potrzeby, więc w jaki sposób wykreślić support? Jeśli strzela pod obciążeniem i na nierównościach, wystarczy podnieść nogi z pedałów i przejechać ten sam teren. No wiadomo, pod obciążeniem nie pojedziemy bez pedałów, więc jeśli dociskając nogę te strzały się nasilają, a podnosząc w ogóle nogi trzaski nie występują, to nie oznacza, że od razu mamy rozbierać support i go serwisować, bo jak podnieśliśmy nogi nie strzela, jak dociskamy to strzela. Oj nie, to nie jest takie proste. Moi drodzy, tutaj choćby w obrębie mamy jeszcze do wykluczenia przynajmniej 3 elementy. Drugim poza supportem są śruby mocujące blat do korby. Bez względu na to, ile tych blatów mamy, te mocowania, śruby kominkowe potrafią strzelać. I to naprawdę stosunkowo głośno, szczególnie przy obciążeniu. Jak podniesiemy nogi, tak samo jak support, strzelać przestaną. Kolejną rzeczą tutaj w obrębie są pedały. Łożyska pedałów potrafią bardzo głośno chrupać i chrupią zazwyczaj prawie identycznie jak support. Sposobem na wykluczenie ich jest właściwie tylko podmianka na jakieś, co do których mamy pewność. I w jaki sposób możemy odróżnić śruby kominkowe od supportu bądź od pedałów? Sytuacja jest taka, że zazwyczaj jeśli support strzela pod obciążeniem, to przy takim nacisku raz z jednej coś strzeliło, znowu coś strzeliło, coś będzie strzelać. Wtedy raczej nie będą nam strzelać śruby mocujące blat, no ale support lub pedały. Rozróżnić te od siebie możemy próbować ręką. Naciskając ręką w ten sposób, bez nacisku na pedały, no ale zazwyczaj ta siła, która jest potrzebna do klikania w supporcie, jest na tyle duża, że samą ręką tego raczej nie wykonacie, szarpiąc za ramię, więc tutaj podmiana pedałów często będzie nieunikniona. Ostatnią rzeczą, która potrafi tutaj klikać w tym obrębie, to są inserty, które znajdziemy od spodu, zasłaniające nam wyjście pancerzy. Jeśli takie inserty występują, to potrafią klikać tak samo w tym miejscu. Dlaczego się tak dzieje? Tutaj akurat insertu nie ma, bezpośrednio pancerz wchodzi w ramę. Ale jeśli insert jest metalowy, tak jak w Meridach mamy Smart Entry, dość długi, w długim otworze w ramie,
jeśli coś pod niego podejdzie, a sama rama podczas jazdy pracuje, wygina się, to ten drobny brud, ziarenko piasku potrafi w tej przestrzeni pomiędzy insertem a ramą chrupać, klikać. Zdarza się i tak. Odchodząc trochę od supportu już w tym kierunku, po drodze minęliśmy jeszcze śruby, które będą mocowały nasze akcesoria, czy to bidon, i same nitonakrętki potrafią też klikać przy dość dużym obciążeniu, gdy nam pracuje rama, mega rzadkiej. Ja się osobiście nie spotkałem, ale na takiej samej zasadzie jak osobiście spotkałem się z insertami, tak nitonakrętki też kliknąć mogą. No ale co teraz? Bo słyszeliśmy to kliknięcie, ja tu coś przełamywałem, ale dalej przecież nie mamy pewności, że to support. Kolejną bardzo popularną rzeczą są stery. I teraz pytanie, czy w tym momencie jak naciskam, ten strzał mógł dojść ze sterów? I jak najbardziej tak. Dlatego, że naciskając w ten sposób przełamujemy też łożyska sterów, znacznie więcej łożysk, bo same piasty, więc samo takie naciśnięcie i wywołanie kliknięcia informuje nas tylko o tym, że cokolwiek klikło. Musimy sobie wykluczyć stery. Stery wyklucza się bardzo prosto, bo na zaciśniętym przednim hamulcu możemy sobie poruszać całą ramą. No ja tutaj akurat mam płytki, więc będzie mi ciężko. Zaprę się o ścianę, tu podłożę nogę. Słyszycie? I ja już słyszę, że przy zaciśniętym przednim hamulcu, ciągnąc ramę przód-tył, próbując nimi wykonać ten ruch, wywołuje to klikanie. Więc wiemy, że jesteśmy z przodu, ale to jeszcze nie 100% pewności, bo przecież miałem zaciśnięty przedni hamulec, szarpałem za siodełko, więc musimy wykluczyć inne elementy, mimo że iż ja na ucho bardziej słyszałem, że to jest tu z przodu niż z tyłu. Ale co mogło jeszcze klikać przy takim ruchu? Samo siodełko, żeby sprawdzić siodełko, bo przecież tutaj na połączeniu między metalowym jarzmem a prętami siodła też mogło coś klikać. Więc możemy to sobie zrobić w ten sposób. Próbujemy tu ruszyć siodełkiem. No nic nie słychać, ale ciekawostka, nie można szarpać zbyt mocno, bo jak szarpiemy za mocno, to posłuchajcie tego. O, słyszeliście? A szarpałem przecież za siodełko, a słyszę, że strzela tu, dlatego że ruszam całym rowerem. I dlatego właśnie szukanie tych klikań jest takie skomplikowane. Wykluczyliśmy siodełko, bo trochę bezpośrednio za nie poszarpaliśmy. Możemy sobie też przecież wykluczyć przednie koło. Tu akurat najlepiej złapać bezpośrednio za widelec i spróbować poruszać samym kołem. Wtedy usłyszymy najwyżej kliknięcia z samej piasty. Co dalej? Ja tutaj mam już prawie 100% pewności, że to stery. No bo jak nie siodełko, jak nie koło z przodu, to przy tym ruchu ten dźwięk prawie 100%, że to stery, bo przecież trzymam hamulec. Jeszcze mógłby sam zacisk tutaj, jeśli miałby luz na śrubach mocujących, to mógłby ruszać się góra-dół i przy hamulcu i ruszaniu rowerem przód-tył mógłby generować dźwięki. No ale ja tutaj czuję, że hamulec jest dokręcony. No to też jest do sprawdzenia. I teraz tak. Czy jak wyjmę łożyska, wyczyszczę je i nasmaruję, to mam 100% pewności, że nie będzie klikało? Niestety nie. Bo w tym obrębie tu już nie jesteśmy w stanie różnicować bardziej, ale tu przy rozbieraniu trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Same łożyska czyścimy, smarujemy, to oczywiste, ale podkładki pod mostkiem tak samo porządnie czyścimy, dlatego że często same stery są w porządku, a klikają podkładki między sobą. Nieraz są plastikowe, a nawet jeśli są metalowe, to te powierzchnie nie zawsze są idealnie splanowane i pewna ilość brudu może dostać się pomiędzy nie i wtedy przy tym ruchu sterówki i przeciążeniach, które występują w tym elemencie, te podkładki mogą klikać. Co jeszcze? Sama kierownica względem mostka tutaj, gdy mamy dość duże przeciążenia, może klikać, choć osobiście z klikaniem tu
czy tu na samym połączeniu sterówki z mostkiem się nie spotkałem. Niedokręcone klamkomanetki mogą trzeszczeć, ale to będzie charakterystyczne, jeśli podczas jazdy nam coś tu trzeszczy, a łapiąc tu przy tej samej jeździe przestanie, możemy już podejrzewać, że to będą klamkomanetki. Chodźmy do tyłu, bo o ile łatwo jest wykluczyć siodełko, bo możemy nim poruszać, tak ruszając nim możemy jeszcze w bardzo łatwy sposób generować klikanie tutaj na połączeniu samej rurki podsiodłowej z ramą. Moglibyśmy rurką podsiodłową próbować ruszać względem ramy, ale nie oszukujmy się, większość z nas będzie miała na to za mało siły, więc jeśli klika nam przy ruszaniu siodłem, przełamywaniu go, to czyścimy i tutaj, i tutaj. Sprawdzaliśmy przednie koło, możemy sprawdzić tylnie. Tak samo względem trójkąta staramy się ruszać kołem na boki. Jeśli coś klika, to może być bębenek, mogą być łożyska piasty. Tego nie rozróżnimy niestety. Jeśli typowo przy takim przełamowaniu nam klika, to mogą być te obydwa elementy, ale znów nie tylko. Bo jeśli mamy tak jak tutaj sztywną oś, i ta oś mocowana jest do haka, to może klikać sam hak, który jest mocowany do ramy. Mamy tutaj dwie śrubki, pomiędzy hak a ramę mogły dostać się zabrudzenia i przy przeciążeniach może to klikać. W samej przerzutce nie spotkałem się, żeby cokolwiek może generować terkoczenie, stukanie, ale nie taki klikający przy obciążeniu dźwięk. Z tym to się nie spotkałem. Często natomiast klikają kasety względem bębenka. Słabo dokręcone kasety, obracające się pojedyncze tryby na bębenku potrafią między sobą tam pewne przy dużych obciążeniach trzeszczenia wydawać. Więc to warto sobie sprawdzić. Nie bardzo jest jak to różnicować. Z takich popularnych rzeczy, które mogą klikać, które mogą trzeszczeć, wymieniliśmy większość. Czy to oznacza, że teraz już jeśli coś stuka, klika w waszym rowerze, to znajdziecie? Nie. I nawet dla mnie, mimo dość dużego doświadczenia, nie jest to łatwe. Przykładem może być choćby ten rower. Otóż po pierwszych jazdach, właściwie nawet ciężko powiedzieć po kilku tygodniach, bo po paru dniach coś klikało mi z tyłu. Standard. Sprawdzamy. Koło. Ruszam na boki, coś klika. Ściągam koło, sprawdzam. Piasta, bębenek, dokręcenie kasety, wszystko w porządku. Sprawdzam hak. Wszystko w porządku. Czysto, dokręcone. Nie powinno generować dźwięku. Sprawdzamy nyple. Wszystko w porządku. Może coś przeoczyłem. Jeszcze raz. Przełamujemy. Kurczę, klika. To co tu się może jeszcze dziać? Tarcza hamulcowa? Raczej nie. Nie zaciskałem przecież hamulca. Patrzę, myślę. Kurde, może jakieś, nie wiem, małe pęknięcie. I na sam koniec okazało się, że to mocowanie koła po stronie nienapędowej. Bo jak sobie popatrzycie, tutaj w M-Bike'u GRV 400 po stronie nienapędowej nie wkładamy ośki bezpośrednio w ramę, ale też w taką dostawkę. Po drugiej stronie jest to hak do przerzutki, a po tej tylko taka dostawka. I to właśnie tu te dwie śrubki były lekko odkręcone. Nawet nie popatrzyłem na ten element. Dopiero Janek mi powiedział, sprawdź sobie dokręcenie tego, bo u niego było poluzowane i rzeczywiście u mnie też. To teraz pytanie, czy znając ten stosunkowo myślę, że rzadki przypadek i wiele innych, które wymieniłem, czy znajdziecie każde stukanie? I w dalszym ciągu twierdzę, że nie. Zachęcam Was do pisania w komentarzach swoich przypadków, które w końcu znaleźliście. Co to było, co to klikało. Ja jeszcze opowiem Wam parę przypadków, w których ja kojarzę, że szukanie zajęło mi dłuższą chwilę. Bo o ile w ramach z pełnym zawieszeniem, jeśli szarpiemy za tylne koło, czy nawet za tylny trójkąt względem ramy i coś nam strzela, to z dużą dozą prawdopodobieństwa jest to któreś z łożysk zawieszenia bądź tulejki montażowe amortyzacji. Tak, zdarzył mi się taki przypadek w rowerze w ogóle nieamortyzowanym, że ten stukot był taki, że klient twierdził, że na początku jak jedzie nie ma problemu. Jak przejażdżka ma 5-10 km, to raczej nawet nie stuknie. Ale jak przejedzie 20 km,
to po 20 km zaczyna coś przy obciążeniu klikać, stukać, przeszkadzać. No i to jest najgorsze. Wsiadacie na ten rower, no i ciężko, żeby w czasie pracy zrobić sobie przejażdżkę 20 parę kilometrów. No to masakra, nie? No i jakoś trzeba to znaleźć. I tak szukałem, przełamywałem, giąłem, robiłem te wszystkie różnicowania, które dzisiaj wam pokazywałem. Starałem się rozróżnić te elementy, no i nic nie klikało. I skończyło się na tym, że klient chyba nam to zostawił, ja przejechałem się tym po pracy dłuższą trasę i doszedłem do tego, że klika sama rurka podsiodłowa. Tam to był rower trekkingowy i była z takim małym amortyzatorem. I on rzeczywiście, naciskało się go, na początku jazdy w ogóle nie klikał. Ale gdzieś po dłuższej pracy, nie wiem, czy to sprężyna, czy ten fragment elastomeru w środku, sprawiał, że jak się, nie wiem, rozgrzały od tej ciągłej pracy, nie mam pojęcia, dopiero w trakcie jazdy zaczynały stukać, klikać. Wymiana sztycy po problemie. A tak to szukaliśmy, oj, myślę, że spokojnie, kilka razy klient wracał, sprawdzaliśmy stery, supporty, inne rzeczy, a to dalej stukało, no i się okazało. Z takich rzeczy, które jeszcze dość często się przytrafiają, no to widelec, a rura sterowa. I to najłatwiej jest zróżnicować w ten sposób, że zdejmujemy widelec i po prostu naciskamy. Zresztą widzicie to sami przed sobą, jak się to robi. I to chyba na tyle, co mi przyszło teraz do głowy. Czekam na wasze najdziwniejsze miejsca do klikania w rowerze. Wypiszcie komentarze, a ja dziękuję patronom za to, że dzięki wam to miejsce się tworzy i powstaje, choć na razie jeszcze wygląda niezbyt zachęcająco, to już niedługo mam nadzieję, że będę mógł wam je pokazać w pełnej krasie. A, no i na koniec, przecież zbadaliśmy pacjenta, więc postawmy diagnozę. Według mnie są to łożyska sterów. Jeśli tu byłby w pełni amortyzowany widelec, to miałbym wątpliwości. Mogłaby to być jeszcze sterówka, a górna korona widelca, zróżnicowałbym to w sposób, który wam wytłumaczyłem, lub podkładki pod sterami. Więc rozbieram tutaj i jeśli film kończy się na tym ujęciu, to znaczy, że miałem rację i stukanie znikło. No dobra, ale co jeśli sprawdziliście te wszystkie rzeczy, które wymieniłem ja, które pozostali oglądający wymienili w komentarzach, a dalej nie znacie przyczyny stukania, no to wtedy wzywa się egzorcystę. Marcinek. Jak mówi przysłowie, tańsza dziwka jest co tydzień, niż być z babą całe życie. Jak podrośniesz, to zrozumiesz, ale wtedy pewnie będzie już za późno. Halo?